Jeszcze tej samej nocy poszerzyłem swoją bazę i wyłożyłem nową część podłogą warsztatową. Postawiłem tartak i dostawiałem 2 rozdrabniarki do kamienia. W końcu będę musiał się zająć produkcją kamiennych cegieł. I tutaj mała uwaga. Niestety podłoga warsztatowa na tamten moment nie działała. Może dlatego, że baza nie była zadaszona lub pomieszczenie nie było oddzielone ścianą od reszty. I niestety sam sobie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, także wracajmy. Baza wyglądała dobrze, ale na tamten moment postanowiłem poszukać lepszego miejsca w dalszej części mapy. Tak by być bliżej kolejnego regionu, który w przyszłości będę mógł eksplorować. Na dodatek postanowiłem po drodze zajrzeć na czarny rynek, gdzie nieuczciwi handlarze nie mieli problemu ze mną handlować. Okazuje się, że mają wiele przydatnych rzeczy, ale może innym razem. Najpierw skupmy się na znalezieniu nowej parceli pod moje zamczysko. To znajduję dość szybko, w miejscu łączącym jeden region z drugim i dodatkowo mam tam 2 przejścia. Oczyszczam plac pod budowę i stawiam kopię serca zamku, która pozwoli mi przenieść wszystko, dosłownie wszystko. Każdą maszynę, każdy surowiec, który mam zgromadzony w skrzyni, no uwierzcie, wszystko. Na ten moment robię to bez większego planu. Stawiam maszyny i skrzynie gdzie tylko popadnie. Dzięki czemu nocy 9 mogę cieszyć się dobrze wykonaną robotą. A jako, że jeszcze musiałem troszkę poczekać, zanim surowce, które wrzuciłem do maszyn się przetworzą, postanowiłem wyruszyć na małą wyprawę, by zgromadzić troszkę więcej podstawowych surowców. Przy okazji znalazłem trochę czystej krwi i gdy w końcu nadeszła noc 10, zająłem się walką z kolejnymi bossami. Na pierwszy ogień idzie świński nekromanta Niszczyciel. Dzięki niemu będę mógł odblokować pierwsze punkty w nekromancji i zacząć przyzywać umarłych do walki, jak i po to, by przerobić ich w przyszłości na surowce. A jeżeli o surowcach mowa, wpadłem na dość ciekawy pomysł, jeśli chodzi o pozyskiwanie ich. Ponieważ za każdym razem, gdy pokonamy bossa, on eksploduje i niszczy wszystko wokół. Dzięki czemu oszczędzam trochę czasu, który zużyłbym na wydobywanie podstawowych surowców. No bo wiecie, jak eksplodują, to wszystko wokół niszczą. Oj, jak ja się tej nocy obłowiłem. Tym bardziej, że oprócz surowców leciały też darmowe schematy. Po powrocie do bazy i ogarnięciu wszystkich pomniejszych sprawunków, mogłem w końcu wziąć się za stawianie mojego zamczyska. Najpierw uporządkowałem plac i od razu zająłem się projektowaniem korytarza. No chyba, że łoś nam przeszkodzi. W pierwszej kolejności zająłem się komnatą z warsztatem, bo to ona będzie w tym momencie najważniejsza. I dodatkowa odnoga w postaci miniskarbca też się przyda. Ale najpierw przeniosę maszyny. Potem dokończę mój skarbiec i niech teraz wszystko się pięknie przetwarza. A i co najważniejsze, wszystkie buffy w tym momencie działały. A ja postawię sobie jeszcze z tyłu za bazą nagrobek, co by w przyszłości mieć codzienną dostawę świeżych kości. Tak, tylko jeszcze trzeba by było go zasilić jakimiś kwiatami. Następnie zabieram się za oczyszczenie drugiej strony mojego korytarza. W tym miejscu powstanie tymczasowa mini strefa mieszkalna, no i nie tylko. Swoją drogą fajnie wyglądają te okna. Gdy komnata jest już ukończona, zamykam swój korytarz dodatkowym przejściem, dzięki czemu moja pierwsza część zamkowa jest ukończona. Jest dość prosta w konstrukcji, ale na start wystarczy. Demontuję poprzednie zabudowania i próbuję jakoś sensownie upchać serce zamku, ale ono jednak jeszcze będzie musiało troszkę poczekać. Nadchodzi noc 12, no i muszę troszkę kości rozprostować. Dlatego też wyruszam na mały zwiat. Znajduję prawie idealną 95% krew łotra i trafiam na zapomniane cmentarzysko, gdzie okazuje się, że część przeciwników jest tak potężna, że spuszcza mi niezłe manto. Ja tego tak nie zostawię i podejmuję się drugiej próby zwiedzenia cmentarzyska. Co na trudniejszych przeciwników mam jakiś pomysł, po prostu odciągnę ich od reszty, a z tymi mniejszymi radzę sobie bez problemu, bo wystarczy im utłuc tylko nekromantę. Zbieram grobowy pył, schematy i żałobną lilię. Dodatkowo okazuje się, że światło słoneczne na tym terenie po prostu nie pada, co jest nawet spoko i ułatwia mi rozgrywkę. I w tym momencie mógłbym już wracać, ale ciekawość wzięła górę. Przedzieram się przez pozostałe aleje, aż tu nagle z nadejściem nocy 13 trafiam przypadkowo na kolejnego bossa. Szefa wszystkich nekromantów, Nikolausa Upadłego. Myślę sobie, 27 a 35 poziom to dość mała różnica i wydaje mi się, że powinienem dać sobie z nim radę. Dziadyga nie jest aż tak straszny, ale jest mały problem. Przyzywa sobie różne monstra, które psują nam troszkę zabawę. A, no i od czasu do czasu też zarzuci obszarowym atakiem.
No i niestety to był jednak kiepski pomysł. Spooky, scary skeleton. Ale znów wracam na miejsce i runda numer 2. Ale wiecie co? Jednak nie. Szybko zbieram swoje rzeczy i chyba spadam, bo się trochę cykam. Bo ewidentnie potrzebuję małego upgrade'u, żeby móc się z chłopem mierzyć. Nowa włócznia, pierścień i zaczarowana sukienka z nowym kompletem spodni powinny dać radę. I tak szczerze, teraz wyglądam bardziej jakbym szedł na bal niż na jakąś walkę. Ale swoją drogą nawet ładnie wyglądam. Ale wróćmy do rozbudowy. Samodzielnie stawiam swój pierwszy wampirzy portal w bazie i odkrywam, że nosiłem przy sobie niezły boost do jednego z zaklęć nekromanty, które oprócz obrażeń podstawowych po wybuchu będzie dodatkowo wystrzeliwał pociski. Więc jako, że tylko głupi by tego nie brał, wziąłem to zaklęcie i na dodatek wziąłem jeszcze widmowego ducha, jakby go sobie sprawdzić. Następnie przetestowałem portal i postawiłem bardziej solidną trumnę. A kolejnym krokiem było w tym momencie postawienie trumny dla moich sług. Ty, ja mogę mieć w tej grze sługi? Tylko najpierw muszę wydobyć najczystszą esencję krwi. Z czystego serca, które akurat bardzo rzadko leci, więc musiałem gdzieś je zdobyć. Tak, ale największy obóz obok mnie był na ten moment jeszcze nieosiągalny, a ze strażników przed nim, no niestety wypadło tylko jedno czyste serce. Więc szukałem dalej. Napadałem na mniejsze patrole, aż tu nagle, o kurwa, to jest on, przeklęty Belmont. I tu mała wstawka. Ten pan i cała jego postać jest nawiązaniem do serii gier Castlevania. Swoją drogą na Netflixie był nawet fajny serial o takiej samej nazwie, ale polecam tylko pierwszą część, bo Castlevania Nocturne no niestety akurat mi nie siadła. Ale wracając, skubany był o wiele za silny dla mnie na ten moment. Moja broń nawet nie zadawała mu obrażeń, więc musiałem się wycofać i go zgubić. Ale ja nie porzucałem swoich poszukiwań. W końcu noc 14 nadal młoda, a ja oprócz przyzywanych truposzy chciałem mieć w końcu swojego sługę. To jak szalony szukałem tych serc. Ale niestety przez całą moją wyprawę, no zdobyłem tylko 2. Ale i tak z przetworzonych wcześniej serc miałem już jedną czystą esencję. Na chociaż jedną małą trumnę dla sługusa. Teraz tylko znaleźć jeszcze pożytecznego idiotę, którego uczynię moim sługą. O, i jakie szczęście, znalazłem kolejną złotą skrzynię, w której było to. Dość ciekawy rekwizyt, ale prócz wyglądu nic dodatkowego w sobie nie miał. I chował mój przepiękny czerwony warkocz. Grabiłem i plądrowałem, aż znalazłem moją pierwszą ofiarę. I fajnie by było ją przetestować. No to dawaj, idziemy na bossa. I tutaj odrobinę się zdziwiłem, bo koleżanka mi nie pomagała. A na dodatek okazało się, że posiadając zahipnotyzowanego sługusa nie mogę używać zaklęć. Dlatego też do walki musiałem przystąpić sam. Ale noc 15 zadziałała na moją korzyść, bo była to krwawa noc, która delikatnie mnie boostowała. No między innymi odnawiała mi odrobinę życia. A sam Cliff miał palący problem. Po pokonaniu go, zanim wyssałem z niego smakowitą wiedzę, przejąłem jedną z jego łowczyń i dokończyłem żywot Cliffa. Dobra, dość sporo w tym momencie gadżetów poleciało, ale ja ich wszystkich nie wezmę. A niestety na koleżankę nie mogę nic włożyć. Potem okazało się, że no niestety będzie to dość długa droga, a koleżanka będzie mnie ograniczać, więc ją niestety, ale... I postanowiłem poszukać czegoś pod bazą. Przed powrotem do bazy zajrzałem jeszcze na targowisko, by zrobić małe zakupy. A co do mojego sługusa, no znalazłem identyczną do poprzedniej łuczniczkę w obozie niedaleko mojego siedliszcza. Także lecisz ze mną, maleńka. I dawaj, hop do trumny. Widzę, że dasz mi odrobinę buffów, więc cudownie. Ale samo przetworzenie cię chwilę potrwa. No niestety, muszę poczekać. Ale ja nie zamierzałem czasu tracić, bo jeszcze trochę bossów do ubicia mi zostało. Tym bardziej miałem niewyjaśnione jeszcze sprawy z pewnym panem nekromantą. Więc zostawiłem cały lud w zamku. I jeszcze przed nadejściem nocy 16 wyruszyłem na łowy. I nie wiem, czy nie był to mały błąd, bo Lidia, łuczniczka chaosu, znalazła się momentalnie, zanim jeszcze słońce zaszło. Tak, ale wystarczyło ją troszeczkę przeczekać. I mogłem cieszyć się nowo pozyskaną krwią. To kto teraz jest następny? Szczur. Ale czekaj, nie mogę go wytropić. Czyli pewnie muszę znaleźć jakiś sposób na zwabienie go.
to może tym razem wezmę się za pana rybaka? Ta, o ile mnie najpierw nie napadnie kamienny golem, który ma pancerną dupę. Ale za powalenie go zyskujemy sporą liczbę kamienia. To jest nawet bardziej opłacalne niż wydobywanie go samemu, ręcznie. I przyszła pora na rybaka Fina. Ten akurat okazał się dość zwinny i przebiegły, bo za każdym razem jak dam mu odejść, ten ze swojego bajora wyławia sprzymierzeńców, którzy mu oczywiście pomagają, ale też mogą zadziałać na naszą korzyść. A kiedy się już ich pozbędziemy, to sam dziadzio nie jest aż tak trudny. Ale jak ogarnąć pana szczura? Dobra, tak szczerze to nie wiem, dlatego też ruszam wyrównać rachunki z naszym nekromantą. Tym razem do pojedynku podchodzę bardziej ostrożnie. Idzie naprawdę nieźle, tylko w pewnym momencie, żeby było bardziej upierdliwie, przyzywa całą armię szkieletów. Dosłownie, więcej się ich chyba już nie dało przyzwać w tym momencie. I niestety, ale znów poległem. Potem próba numer 2 i tutaj akurat krócej i też znowu dedek. Aż nastaje noc 17, a ja zmieniam taktykę. Wymieniam czary i tym razem wpadam na pomysł, żeby skurwiela zamrozić i spuszczać mu na głowę grad pocisków chaosu. Walka trwa dość długo, ale moja strategia zadziałała. I kościany dziadzia gryzie glebę. A ja dzięki temu poznaję przepis na prasę do papieru i nie tylko. Dzięki niej będę mógł szybciej odkrywać technologię. Ale pora już wracać, odblokować nowe schematy i zająć się swoim wampirzym podopiecznym. Na początek wręczam mu mój stary set i wytwarzam zamkowy tron, żeby móc wydawać mu oczywiście rozkazy. Ale czekaj, z tymi misjami to jest lekka przesada. I tutaj mała wstawka. Jest tak, ponieważ ten aspekt rozgrywki jest bardziej zaplanowany pod grę multiplayer, ale spokojnie, czas mija nawet jak wyszliście z gry. Także jak do niej wrócicie po kilku godzinach, ten licznik już się przesunie. Albo po prostu wasz podwładny już wróci z tymi surowcami, po które go wysyłacie. Także nie ma co narzekać. Ale wracając. Okazuje się, że moja służąca ma jednak troszkę niski level przez mój stary set, dlatego też postanawiam ją dozbroić. Wytwarzam nowo odkryty łuk dla siebie i dla niej, no i przydałaby się też lepsza zbroja. Teraz, gdy uzbroję ją w nowiutki ekwipunek, powinna już sobie poradzić z obozem bandytów. Wydaję jej rozkaz do wyruszenia na kopalnię miedzi i zgromadzenia dla mnie cennych zasobów, dzięki czemu ja pozostałą część nocy będę mógł przeznaczyć na swoje sprawunki.